Witam Was bardzo serdecznie w zestawieniu moim skromnym zdaniem 10 najlepszych gier na konsolę PlayStation 1 wydanych w Europie w 1995 roku. W tym roku wydano jedynie 33 gry, więc wybór tych najlepszych nie był za trudny. Tak więc, żeby nie przedłużać, miejsce 10. Gex. Platformówka 2D, w której sterujemy jaszczurem, który zostaje zassany do świata telewizji i naszym celem jest wydostanie się z niego. Gra zaskakuje ciekawymi rozwiązaniami i bardzo wysokim poziomem trudności. Wizualnie może nie zaskakuje, ale zdecydowanie grało mi się lepiej niż w Raymana, który swoją drogą nie znajdzie się w tym zestawieniu. A było blisko. Miejsce 9. Air Combat, albo jak to woli Ace Combat. Nazwać tę grę symulacją to przesada, jest to gra typowo arkadowa. Znalazła się na tej liście, bo bardzo miło się w nią grało i likwidowało wrogie jednostki w przestworzach. Grafika może nie jest jakaś wyjątkowa, ale możliwość kupowania coraz to mocniejszych maszyn do naszego lotniskowca motywowało do dalszej gry. Don't let him get away! Stay with him! Throw him away! Stay with him! Jesus, miss! Stay with him! Don't break me away! Miejsce 8. Wipeout. Wyścigi, które są jednocześnie dynamiczne i bardzo futurystyczne. Trudność gry zależy od naszych umiejętności, jak i szczęścia przy zdobywaniu power-upów. Właśnie dlatego też najbardziej przypadła mi ona do gustu. Ridge Racer był moim zdaniem za bardzo arkadowy, a ograniczenia czasowe to największy błąd w takich grach. A o High Octane nawet nie będę się wypowiadał. Miejsce 7. Worms. Można śmiało powiedzieć, że gra zrobiła się archaiczna w porównaniu do tych Wormsów, które mamy dzisiaj. Mimo wszystko grało mi się świetnie i zabawa, jaką ta gra zapewniała, była wręcz wzorcowa. Bardzo dobrze sprawdza się ona również w pojedynkach ze znajomymi, aczkolwiek trzeba dać parę rund znajomemu, żeby przyzwyczaił się do toru lotu pocisków. Miejsce 6. Destruction Derby. No to mamy najlepszą grę wyścigową, w którą grało mi się najlepiej ze wszystkich z tego roku. Poza tym, że mamy różnego rodzaju wyścigi, to jeszcze dochodzą zniszczenia auta. To, co się dzieje czasami na trasie, potrafi podnieść ciśnienie, a na pewno powoduje, że nasza ostrożność wzrasta kilkukrotnie. Szczególnie do tras, gdzie drogi się krzyżują i powodują, że każdy przejazd to ryzyko zderzenia się z przeciwnikiem. Miejsce 5. Warhawk The Red Mercury Mission. Jest to gra, która jako jedyna spowodowała, że byłem pod wrażeniem widoków. W jednej z misji można było wylecieć ponad chmury. To, co tam znalazłem, spowodowało, że zatrzymałem się na chwilę, żeby podziwiać widoki. Teraz może to śmieszyć, ale jak się gra w stare gry, to takie banały potrafią cieszyć.
W grze wcielamy się w pilotów śmigłowca, których celem jest zbieranie beczek lub likwidowanie bossów. Gra bardzo przyjemna, ale niestety dość krótka. Ale bawiłem się bardzo dobrze. Miejsce czwarte. XCOM Enemy Unknown. Najbardziej wymagająca gra w całym zestawieniu z tego roku. Przy tej grze traciłem tyle cierpliwości, że prawie pozbawiłem życia mojego pada. Gra tak trudna, że większość z Was pewnie poddałaby się po kilku porażkach. Ja musiałem sięgać po pomoc innych i dopiero wtedy dawałem radę wygrywać. Gra jest bardzo dopracowana pod względem technicznym. Graficznie niestety odstaje od reszty. Na szczęście najważniejsze w tej grze to poważny klimat, temat, wyzwania oraz całościowy system gry. Miejsce trzecie. Rapid Reload. Jest to shoot'em up 2D. Bardzo kolorowy, w miarę rozbudowany, z ciekawym arsenałem broni i różnorodnymi przeciwnikami. Jak nie jestem wielkim fanem tego rodzaju gier, to ten tytuł potrafił mnie zatrzymać na dłużej. Plansze są bardzo urozmaicone, przez co nie jesteśmy znudzeni widokami. Różnorodność przeciwników powoduje, że musimy walczyć w różnoraki sposób. Gra spokojnie może konkurować z Metal Slugiem, ale wyniki tego pojedynku poznamy kiedy indziej. Miejsce drugie. Tekken. No to chyba nie powinno nikogo dziwić. Jest to najlepsza bijatyka, w jaką przyszło mi grać w 1995 na konsoli PlayStation. Rozmaitość bohaterów, którzy mieli swoją własną historię oraz sam pomysł turnieju, którego nagroda ma na celu zaspokoić potrzeby każdego zawodnika, motywując go do ciągłej walki. A sam system walki jest na przyzwoitym poziomie, który w późniejszych częściach zostanie bardzo ulepszony. Jest to ten tytuł, który testował naszą cierpliwość w stosunku do znajomego, z którym mierzyliśmy się w tej grze. Round two. Fight! Miejsce pierwsze. Doom. Tak jak i 11 lat później, gra z tym tytułem zniszczyła konkurencję. Moim zdaniem. Lubię gry w mrocznych klimatach, w kosmosie i do tego z elementami okultyzmu i demonologii. W tamtych latach zakochałem się w tej grze, a wracając do niej teraz, żeby zrobić recenzję, ponownie rozpaliło ogień miłości. Rozwałka i brutalność gry jest wręcz legendarna i każdy, kto w nią jeszcze nie grał, to niech odpala, nieważne jaką wersję, ma w nią zagrać i przekonać się samemu, jak wyśmienita to jest gra. Tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i napiszcie mi w komentarzach, jak bardzo się nie zgadzacie z moją listą i dlaczego.
Zapraszam również do wzięcia udziału w ankiecie, w której możecie wybrać waszym zdaniem najlepsze gry roku 1995 na konsoli PS1 wydanych w Europie. Zaznaczcie do 10 gier i za jakiś czas podsumuję ankietę i zrobię listę top 10 gier 95 zdaniem widzów. Tak więc, do dzieła! Trzymajcie się!